Halo Berlin, cześć Asia. Halo Marcin, Halo Kraków, halo Kraków, Wrocław, halo cała świat. Polska i cała Ziemia, cały świat. W tym odcinku na naszego mini cyklu aby czytać, ABC czytania książek, trochę skomplikujemy rzeczywistość, bo będziemy mówić o różnych ciekawych stronach, portalach, blogach, ale one też będą punktem wyjścia do takich inspiracji, do poszukiwań ciekawej literatury, ciekawych książek, wartościowych inicjatyw, bo o to tam chodzi w tych naszych poszukiwaniach. Chciałem Cię spytać, czy Ty w ogóle masz, to jest takie może naiwne pytanie, ale jakoś chyba interesująca mogłaby być odpowiedź, czy Ty masz jakąś logikę w wybieraniu tych stron, czym się kierujesz, co decyduje o tym, że dana strona, do danej strony powracasz na przykład albo wybierasz, Mhm. czy dany blog? Ja mniej znam blogów, bardziej strony internetowe, na przykład gazet, które chętnie czytam, czy wydawnictw i ważne też dla mnie jest na przykład dwutygodnik.com. To jest ani O, tak. gazeta, ani wydawnictwo. A tak blogów nie znam za dużo, też nie szukam, bo wystarczy mi to, co znajduję poprzez właśnie strony gazet czy wydawnictw, a jak wydawnictwa mam ulubione wydawnictwa, książki autorów i zawsze sprawdzam nowości, zapowiedzi. Także i tak trafiam na strony internetowe. Dla mnie chyba też bardzo ważne, bo ja wyrastam z takiego kultu dla słowa i dla brzmienia. Powiem Ci, że dla mnie bardzo ważne jest to, jakim językiem się To posługują prawda. ludzie, Język to prawda? odpowiedzialność. Kiedy sobie myślałem o konkretnych takich stronach i tytułach, no to na pewno chciałbym wskazać mały format i wizję. I mi się wydaje, że w przypadku obu tych tytułów można przeczytać właśnie takie teksty, które mi odpowiadają, są dobrej, wysokiej jakości, są interesujące autorzy, są interesujące tematy i czasem same te teksty są też literaturą samą w sobie. To ja chciałam powiedzieć właśnie o dwutygodniku.com, tam znajdziemy wszystko. Literatura, sztuka, architektura, cała plejada fantastycznych gwiazd. Ostatnio przeczytałam właśnie recenzję książki Agnieszki Jelonek, Koniec świata, umyj okna. Nie będę mówiła, o czym jest ta książka, bo najważniejsze jest to, ja bardzo dziękuję wspaniałemu wydawnictwu Cyranka i Agnieszce Jelonek za tę książkę, ponieważ tam jest język empatii, tam jest język bez wartościowania, bez kategoryzowania ludzi. To jest książka napisana polityczna poprawnie i taka pozytywnie napisana polityczna poprawnie książka. Także bardzo dziękuję, bardzo się cieszę i polecam. Mhm. Jak również na przykład nie w kategorii literatura, ale w innej był artykuł Osobna planeta i na przykład było tam też wspomniana książka Anna Wiener Dolina Niesamowitości, czyli współczesny świat, ludzie, startup, big data, Silicon Valley, kapitalizm, wykorzystywanie, wartościowanie. Bardzo ciekawy dokument, którym zachwyciła się również Rebeka Solnit. O, tutaj wyznajemy miłość Rebece Solnit. Dokładnie, dokładnie. Kolejnym, no może mi podpowiesz, co to jest? Portal, blog, strona, coś fantastycznego, gdzie zawsze regularnie wchodzę, wyliczanka, którą O, prowadzi Marcin Wilk. I skądś ostatnio, znam tę nazwę. no właśnie, i ostatnio tam trafiłam na polecenie książki Brit Bennett, Moja Mhm, znikająca połowa po polsku. mhm, Nie będę opowiadała treści tej książki, ale co jest dla mnie ważne, że poprzez historię uczę się czegoś więcej i z historii tej książki dowiedziałam się o zjawisku tak zwanym passing, pass, przejście i racial passing, czyli chodzi o na przykład jak osoby niebiałe przechodzą i żyją jako osoby białe. Dlaczego tak się dzieje? Chodzi znowu o uprzywilejowanie, uprzedzenia, stereotypy i bardzo dużo można na ten temat przeczytać w książce
Passing, która została napisana w 29, Nelly Larsen. Chciałem powiedzieć o takich dwóch podpowiedziach, tytułach, skoro jesteśmy w literaturze anglosaskiej, znaczy w obszarze języka angielskiego, powiedzmy. To znaczy ja bardzo dużo informacji czerpię ze strony The New York Times. Tam jest sporo recenzji, sporo ciekawych też podpowiedzi i też zaglądam czasem do Guardian. The Guardian ma to może na pozór dobre w sieci, jeśli chodzi o takie jakościowe dziennikarstwo, że udostępniane są tam artykuły za darmo. A z polskich, z takich czasopism nieoczywistych literackich, w których można znaleźć coś też interesującego, to bardzo często zaglądam do kultury liberalnej. Tam jest taka zakładka czytając i też się pojawiają rozmaite podpowiedzi literatury. To jest rozmaita literatura, ale ona w jakiś sposób ma też związki z polityką, z sytuacją polityczną. A ty gdzie jeszcze zaglądasz? Regularnie zaglądam na stronę Nowej Księgarni. To jest księgarnia w Warszawie przy ulicy Madalińskiego w Teatrze Nowy Teatr. Gdybym mieszkała w Warszawie, byłabym stałą klientką tej księgarni, także bardzo ich cenię za wybór i dobór książek. No i tak jak ty, Guardian, tak ja tutaj napisałam listę moich regularnych wizyt, na przykład Subway Book Review, to są książki, osoby czytające w metrze, są fotografowane i mają krótko opisać, co czytają i dlaczego. Regularnie też odwiedzam stronę Fundacji Feminoteki, Feminoteka, mają też fantastyczny wybór literatury, wydawnictwa Cyranka, Charakter, Czarne, Dwie Siostry, H-Art, Krytyka Polityczna czy Pauza, jak również Guardian, The New York Review of Books, The Book Column, Dazed and Confused, świetny magazyn, muzyka, lifestyle, książki i też na przykład wydawnictwo Odkąd Marginesy wydały Martę Dymek, wspaniałą osobę i jej kuchnię roślinną Jadłonomię, to regularnie wchodzę na ich stronę i na przykład patrzę, jakie są nowości i zapowiedzi. Też na przykład Le Monde Diplomatique, edycja polska, gdzie znalazłam, którą bardzo polecam, pozycję Gender Bending. To jest książka napisana przez Mo Kłosow i ona w tej książce badała i wciąż bada gender bending i tu jest super zdanie napisane: mieszka w Berlinie i w Warszawie, wyczekuje upadku patriarchatu i kapitalizmu. Ja również. I też bardzo chętnie sprawdzam polecenia Kącik Różowej Grzywki poleca, czyli Sylwia Hutnik. Sylwia Hutnik. Dokładnie. I z ostatniego jej polecenia sięgnęłam po lekturę Amos Oz, Mein Michael, czyli mój Michael. To wszystko.